Cześć! Z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na klasyczny jesienny przepis, który świetnie sprawdzi się jako dodatek do popołudniowej kawy. Przygotujemy wiewiórkę, czyli niesamowicie wilgotne ciasto z jabłkami, orzechami i żurawiną. Wszystko to pod fajnym, waniliowo-korzennym kremem. I jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie jesienne ciasto gości u Was najczęściej. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej prostej wiewiórki zaczynam od dodatków, które wzbogacą ciasto. Na pierwszy ogień idzie 80 g suszonej żurawiny, którą przekładam do niewielkiego naczynia i zalewam wrzącą wodą. Odstawiam ją do namoczenia na około 15 minut. Następnie dosyć grubo siekam 80 g orzechów włoskich. Jeśli nie lubicie dużych kawałków orzechów, możecie zrobić to o wiele drobniej. Po ich posiekaniu kroję w kawałki 100 g gorzkiej czekolady. Tym razem używam czekolady 54%, ale im wyższy procent kakao w czekoladzie, tym lepszy smak uzyskacie. Na końcu zajmuję się dwoma dużymi jabłkami, które dokładnie myję, obieram, usuwam z nich gniazda nasienne i kroję w około centymetrową kostkę. Jabłka przekładam do miski i dodaję do nich 1,5 łyżeczki cynamonu. Zawartość naczynia dokładnie mieszam, aż przyprawa całkowicie pokryje każdy kawałek. Tak przygotowane owoce na chwilę odstawiam. Kiedy wszystkie dodatki mam gotowe, zajmuję się składnikami suchymi. Do miski przesiewam 220 g mąki pszennej, 20 g ciemnego kakao, płaską łyżeczką proszku do pieczenia i taką samą ilość sody oczyszczonej. Na końcu dodaję jeszcze niewielką szczyptę soli. Po przesianiu składników krótko mieszam je za pomocą rózgi do całkowitego połączenia i odstawiam na czas przygotowania składników mokrych. Do dużej miski wlewam 3 jajka i dodaję do nich 120 g drobnego białego cukru. Jajka wraz z cukrem ubijam za pomocą miksera na wysokich obrotach do uzyskania puszystej, jasnej masy i rozpuszczenia całego cukru. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do masy jajecznej rozpuszczone i wystudzone masło. Robię to powoli, wąskim strumieniem, stale mieszając masę na wysokich obrotach. Po dodaniu całego tłuszczu masa jajeczna delikatnie zgęstnieje. Kiedy to nastąpi, zmniejszam obroty miksera do najmniejszych możliwych i zaczynam dodawać składniki suche. Robię to powoli, bez pośpiechu, po 1 lub 2 łyżki. Po każdym dodaniu składników suchych dokładnie łączę zawartość miski przed dodaniem kolejnej porcji. Chwilę to potrwa, ale w tym szaleństwie jest metoda. Ciasto będzie gęstnieć z każdą porcją mąki, dlatego lepiej jest to robić niewielkimi partiami. W ten sposób unikniecie też wielkiej chmury unoszącej się w kuchni i sprzątania wszystkiego w zasięgu wzroku. Po dodaniu całej mąki możecie jeszcze, tak jak ja, upewnić się za pomocą silikonowej szpatułki, że wszystko połączyło się tak jak powinno i na dnie naczynia nie czeka na Was niespodzianka w postaci suchego proszku. Do tak przygotowanego ciasta dodaję pokrojone wcześniej jabłka, posiekane orzechy i czekoladę oraz odsączoną z wody żurawinę. Nie suszę jej jakoś specjalnie, po prostu delikatnie odciskam nadmiar wilgoci i dodaję do ciasta. Zawartość miski delikatnie łączę ze sobą za pomocą silikonowej szpatułki, ale Wam zdecydowanie polecam drewnianą łyżkę. Całość jest dosyć gęsta i przyda się coś solidnego. Po wymieszaniu przekładam ciasto do wyłożonej papierem do pieczenia kwadratowej formy o boku 20 cm. Delikatnie rozprowadzam je po całej powierzchni i wyrównuję górę. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół na około 50 minut, a tak naprawdę do suchego patyczka. Kiedy mam pewność, że ciasto jest odpowiednio upieczone, wyciągam je z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 15 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wyciągam je z formy i całkowicie studzę na kratce.
Kiedy ciasto się chłodzi, zajmuję się kremem, którym pokryję górę naszej wiewiórki. Do miski wkładam 60 g miękkiego masła i 165 g serka śmietankowego. U mnie jest to pełnotłusta Filadelfia, która świetnie sprawdza się w tego typu rzeczach. Następnie dodaję 80 g cukru, niepełną łyżeczkę przyprawy do piernika i łyżeczkę domowej pasty waniliowej. Zawartość miski łączę ze sobą za pomocą miksera na niskich obrotach. Po uzyskaniu jednolitego kremu upewniam się za pomocą silikonowej szpatułki, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak powinno. Gotowy krem odstawiam do lodówki na czas stygnięcia ciasta. Po całkowitym wystudzeniu naszej wiewiórki możemy ją odpowiednio przyozdobić. Na jej wierzch wykładam cały przygotowany wcześniej krem i równo rozprowadzam go po całej powierzchni. Kremu jest raczej za mało, żeby całkowicie pokryć ciasto, dlatego jeśli chcecie przykryć też boki, przygotujcie podwójną porcję. Na kremie układam kilka połówek orzechów włoskich. Robię to w równych odstępach, mniej więcej w taki sposób, żeby na każdej porcji znalazł się kawałek orzecha. Gotowe ciasto możecie odstawić jeszcze na chwilę do lodówki, żeby krem delikatnie zgęstniał, lub od razu dzielić w porcje i podawać. Gotowe! Nasza jesienna, łatwa w przygotowaniu wiewiórka jest gotowa do podania. Można się częstować. Jest to jedno z łatwiejszych ciast, jakie możecie przygotować. Dzięki jabłkom nasza wiewióreczka jest niesamowicie wilgotna. Delikatnie słodka żurawina jest soczysta, orzechy przyjemnie chrupią pod zębami, a czekolada dodaje całości głębi. Z tym wszystkim bardzo fajnie współgra krem, który jeszcze bardziej podbija jesienne nuty. To co? Wpadacie na kawę? Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!